W dzisiejszym odcinku stworzę własną kolekcjonerską figurkę, którą zaprojektuję, wydrukuję i pomaluję. Zobaczymy, a może w przyszłości wyjdzie z tego coś więcej. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Od jakiegoś czasu, bawiąc się grafiką 3D, głównie do różnego typu elementów customowych w komputerach, czy w ogóle w jakichkolwiek innych customach, które tworzę, postanowiłem, że chciałbym zrobić coś całkowicie innego, ale wykorzystując właśnie druk 3D i projektowanie 3D. Widziałem u zagranicznych twórców kreatywnych, którzy pokazywali, w jaki sposób stworzyć własne figurki, takie ala kolekcjonerskie, czyli po prostu zaprojektowane na przykład w programie Blender, który jest całkowicie darmowy, następnie wydrukowane na drukarce czy to żwicznej, czy filamentowej, pomalowane i przedstawione jako, można powiedzieć w cudzysłowie, żywy twór. Dlatego ja wymarzyłem, że stworzę swoją własną figurkę kolekcjonerską od podstaw, a sponsorem dzisiejszego odcinka jest firma Nvidia, która zaopatrzyła mnie właśnie w kartę graficzną Nvidia GeForce RTX 5080. I na niej właśnie będziemy pracowali, wykorzystując sterowniki Nvidia Studio. Stworzone z myślą o twórcach, które łączą wydajne karty graficzne RTX z optymalizacjami sterowników oraz akceleracją popularnych programów kreatywnych. Dzięki czemu zapewniają płynniejszą pracę przy takich zadaniach jak edycja wideo, projektowanie 3D, animacja czy projektowanie graficzne. Karta graficzna załadowana do mini PC-ta, którego też kiedyś robiłem z Nvidią, Blender odpalony, więc zaczynamy projektowanie. Zanim przystąpię jeszcze do pracy, to sprawdzę, czy mam aktualne sterowniki w aplikacji Nvidia App. Tutaj można właśnie zainstalować i zaktualizować sterowniki Nvidia Studio lub możemy zainstalować sterowniki Game Ready, które są już bardziej dedykowane dla zapalonych graczy. Bo jednak sterowniki Nvidia Studio są dedykowane do oprogramowań kreatywnych, co odpowiada za stabilność naszej pracy, a także brak obaw przed błędami, które mogą nas zaskoczyć. To, co widzicie teraz na swoich ekranach, to inspiracje prostych figurek, które swoim stylem zapadły mi bardzo mocno w pamięci i mniej więcej na takich figurkach chciałbym bazować. Proste, bez większych detali, ale bardzo przyjemne dla oka. I myślę, że na początek łatwiejsze w zaprojektowaniu. Przechodzimy teraz do programu Blender, czyli będziemy projektować całą naszą postać. Blender jest programem całkowicie darmowym. Często z niego korzystam w opcjach naprawdę podstawowych, gdy potrzebuję niestandardowe elementy, ale tym razem musiałem sięgnąć po poradniki, aby nauczyć się tworzyć proste postacie i na ich podstawie stworzyć swoją kolekcjonerską figurkę. Dzięki wsparciu karty graficznej RTX dla viewportu i denoisingu w czasie rzeczywistym możliwa jest płynna edycja i podgląd efektów bez konieczności ciągłego renderowania, co znacząco przyspiesza i uprzyjemnia pracę twórczą. No i na pewno to doświadczenie z grafiką 3D i nauką zostanie ze mną na dłużej. Sam model wyeksportowałem już do druku, ale teraz render, który przyda nam się później do prezentacji. Przechodząc do opcji renderowania, teraz w tym momencie mogę na bieżąco, na żywo sprawdzać, jak wygląda nasz render. Nie wiem, czy słyszycie, ale komp się trochę już podkręcił. Teraz aktualnie wykorzystuję pełną moc procesora, czyli renderuję za pomocą procka. Tutaj mam właśnie te ustawienia. No i oczywiście chwilę to trwa. Kiedy zmienię tutaj na procesor graficzny, zobaczcie, jak szybko ten render tutaj wygląda. Automatycznie komp już się troszeczkę ucisza i mogę zobaczyć, jak wygląda właśnie oświetlenie. Ja włączę sobie View Camera, czyli tą, którą ustawiłem do renderu i zobaczcie, że w czasie rzeczywistym mogę podglądać zamiast renderować od razu całość, żeby sprawdzić, jak to oświetlenie będzie się zachowywało. Możecie też mieć taką sytuację, że po wyborze tutaj na GPU będzie szare i dalej nic się nie zmienia, będzie wolno wczytywane, więc przechodzimy do Edit Properties i wybieramy CUDA lub Optics w zależności od naszych preferencji i wtedy odpala nam się automatycznie GPU i możemy z niego korzystać. Przejdźmy teraz do porównania renderu. Na samym początku CPU. Ja ustawienia zastosowałem takie dosyć łagodne, bo akurat próbkowanie mam na 500, a jeżeli chodzi o samą rozdzielczość, to zrobiłem ją 2000 pikseli na 2000 pikseli. Render Image i zobaczmy, co wyjdzie i po jakim czasie. Minuta 11 sekund. Ktoś by powiedział, że no w sumie przy takiej rozdzielczości to nie jest jeszcze aż tak dużo. Ale zobaczcie, zmieniam teraz ustawienia na GPU, czyli wykorzystamy kartę graficzną i zobaczcie teraz, co się stanie.
7 sekund. Moi drodzy, 7 sekund trwał render w porównaniu do tego, co mieliśmy w poprzedniej wersji z CPU. A jeżeli chcecie się dowiedzieć nieco więcej o sterownikach Nvidia Studio, to zapraszam na stronę Komputronika. Tam również zapoznacie się z ofertą kart graficznych RTX serii 50. Link oczywiście w opisie. Statystyka zrobiła swoje, a mam tutaj procesor Intel Core Ultra 9, więc to też nie jest procesor z niskiej półki. A różnica była miażdżąca. Nasza postać zaprojektowana, więc wrzucam teraz do programu, gdzie przygotuję ją do druku. I tutaj mam już wszystko gotowe. Oczywiście postać jest specjalnie ułożona pod skosem i razem z supportami, tak żeby tutaj wszystko się dobrze trzymało, jeżeli chodzi właśnie o żywicę. Pod skosem jest dlatego, żeby jak najmniejsza pełna powierzchnia była drukowana, mimo tego, że postać będzie w środku pusta, a na chwilę obecną skusiłem się na wielkość 15 cm. Projekt mam już załadowany na pendrive'a, teraz wrzucamy już wszystko do drukarki. A tak jak wcześniej mówiłem, będziemy drukowali naszą figurkę na drukarce żywicznej. Mam oczywiście drukarki też filamentowe, ale aby zachować jak najlepsze detale, to akurat żywiczna powinna być do tego idealna. Zalewamy żywicą, ja akurat będę używał szarej, jednej z takich najtańszych żywic, bez jakiejś tam mega rewelacji. Załadujmy nasz projekt. Dość niepokojąca miniaturka, ale zaryzykujmy. Fajnie, bo już teraz większość drukarek nowych żywicznych wychodzi z automatyczną kalibracją. Tutaj tego stołu zazwyczaj trzeba było podkładać kartkę papieru, co było dosyć, że tak powiem, irytujące i nie zawsze było idealne. Teraz sensory same wszystko poziomują. Lup. No i tak jak myślałem, mamy 8 godzin i 19 minut, czyli więcej niż po prostu pokazywał wcześniej program o jakieś 6 godzin. To teraz zostaje nam już tylko czekać i zobaczymy, czy nic się nie wydarzy w trakcie po 8 godzinach. Ponad 8 godzin i mamy to, moi drodzy, wydrukowana cała figurka i powiem Wam, że ta wielkość jest optymalna i chyba jest trochę większa niż 15 cm, tak mi się wydaje, no ale zaraz zobaczymy. To, co teraz widzicie, to jest podstawowy proces po druku żywicą. Czyli oczywiście trzeba odczepić od podstawy, usunąć wszystkie supporty, które pomagały w wydruku, aby po prostu ten wydruk się nie rozleciał. Następnie wszystko wlatuje do specjalnej maszynki, specjalnego roztworu, to chyba izopropanol, jak dobrze pamiętam. No i tam 5 minut troszeczkę takiego płukania z tej żywicy, która oczywiście nie została utwardzona, tak żeby ten model był suchy. Następnie jeszcze utwardzenie dodatkowe lampami UV i wtedy już mamy gotowe wszystko do malowania. Figurka gotowa, wydrukowana, wyszła moim zdaniem kozacko. Nie wiem, może ja się za mocno jaram tym, że po prostu sam zaprojektowałem i wydrukowałem. Muszę poczyścić te miejsca po supportach i pomalować białym podkładem. Następnie resztę będziemy już ręcznie malować pędzelkami. Na początku nastawiłem się, żeby pomalować całą figurkę farbami, te, które zazwyczaj używam do butów, czyli Terragon. Ale w sumie stwierdziłem, że skoro mam markery Ravmarka i są one pędzelkowe i z farbą akrylową, która też bardzo dobrze się trzyma, no to spróbuję to właśnie zrobić markerami. Tak jak chciałem na początku malować tylko markerami, jest to spoko sposób, naprawdę fajnie kryją, nie ma śladów po pędzlu i w większości udało mi się to pomalować, ale jednak później, żeby wykorzystać mniejsze pędzelki do tego, żeby dojść do większej ilości szczegółów, no to zdecydowałem się na farby. Ale jednak, żeby malować samymi pędzlami, to wiem, że w przyszłości model podzieliłbym na kawałki, czyli głowa oddzielnie, tors oddzielnie, na przykład ręce, nogi, buty, ponieważ będzie o wiele łatwiej pomalować całość, a później poskładać, posklejać, co też da taki sam efekt, ale na pewno udałoby się dokładniej go pomalować, bo przy szyi jednak był delikatny problem i gdzieś tam nie udało mi się dolecieć farbą. I cóż, moi drodzy, tak właśnie prezentuje się skończona moja pierwsza kolekcjonerska figurka. Zajęło to trochę czasu, bo musiałem nauczyć się Blendera, ale myślę, że było warto, to doświadczenie wykorzystam przy kolejnych customach. Dajcie znać koniecznie w komentarzach, co sądzicie o takiej figurce, zostawcie łapkę w górę, no i oczywiście subskrybujcie, jeżeli tego jeszcze nie robicie, razem z dzwoneczkiem, a my widzimy się w kolejnym materiale na moim kanale. Na razie, trzymajcie się, cześć!